Jesteśmy w Egipcie. Siemanko, nasz kolejny dzień w Las Vegas. W sumie to wieczór, bo dzień cały przespaliśmy. Trochę nas wczoraj poniosła impreza, trzeba przyznać, ale było super, bardzo fajnie. Przyjechaliśmy teraz pod najbardziej znany chyba na całym świecie napis, który stoi na wjeździe do Las Vegas. Czekajcie, jak trochę ludzi będzie mniej. Las Vegas. Nie stoimy w kolejce, nie? Co? Stoimy? Jest No. tak zimno. No, nie byliśmy na to gotowi. Znaczy trochę byliśmy, bo już od 3 dni wiedzieliśmy w sumie, że będzie zimno. Ale wcześniej, jak kupowaliśmy bilety, to nie byliśmy na to gotowi. No ale cóż. Dobra, idziemy teraz spróbować przelecieć helikopterem nad Vegas. Mam nadzieję, że nam się to uda, bo nie rezerwowaliśmy wcześniej, ale jak ostatnio tutaj byłem, to wcale nie trzeba było. Można było po prostu przyjść i lecieć. No i zobaczymy, czy dzisiaj się też to uda. Jakby ktoś z Was szukał tutaj w Las Vegas, to właśnie zaraz koło tego napisu Las Vegas, kawałek dalej jedziecie i macie tą główną siedzibę z helikopterami. No i dobra, ogarnione już mamy bilety. Lot kosztował $129 od osoby. Na mieście można było za 100 znaleźć, ale to była inna firma. Tą firmą już leciałem, kiedyś właśnie z Tomkiem Słowińskim. Bardzo polecam, pozdrawiam. Co polecasz Tomka? Tomka, jego kanał, bo ma kanał na YouTube. No. I za chwilę lecimy. Ale super. Lubię to, tylko musimy mieć dobre miejsca, bo ostatnio jak leciałem właśnie, miałem takie gówniane miejsce, że nie za dobrze widziałem to, co chciałem, a dzisiaj mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, wsiadamy. Zagadałem z panem, że jesteśmy blogerami i żeśmy mieli dobre miejsce i powiedział, że siedzimy koło niego. Także mamy super. Mam kontakt z bazą. Muzyczka leci. I lecimy. Ale czad. Czadowo, ale to jest za ciemno, zaraz nagramy, jak będzie coś bardziej widać. Wow. No, i teraz możemy coś więcej. Czad. Super, Las Vegas. Ale mega, naprawdę. Las Vegas z góry to jest... Nie. Las Vegas na dole wygląda fajnie, ale jak się patrzy z góry... Słuchajcie, warto bardzo naprawdę się przelecieć helikopterem. Super przeżycie, krótko, bo to jest tylko tam 15 minut. Jest. Można było sobie zdjęcie jeszcze kupić, które robili przed lotem, ale po co, jakby i tak ale mamy. mi się podobało. Super, ale... Po co? Aha. No i teraz jedziemy dalsze atrakcje Wam pokazywać. Kolejny punkt naszej wycieczki dzisiaj po Vegas. No to przejdziemy po parę fajnych hotelach, hotelach. Pokazać Wam, jak wyglądają. Teraz jesteśmy na przykład w Luxor. Za mną Sfinks. Tu jest piramida. Przed chwilą wyczytaliśmy, że oświetlenie tej piramidy wychodzi $15,000 miesięcznie. I coś nie możemy w to uwierzyć. Ona chyba nie świeci tak jak kiedyś. To teraz niemożliwe.
No i jesteśmy w Egipcie. Tak to wygląda. Najważniejszą sprawą jest tak to, że pomyślcie, jak ludzie, którzy budowali te hotele, jakie mieli pomysły ciekawe. Zrobili sobie Egipt, zrobili tam dalej Nowy Jork, zrobili sobie Francję, Paryż, zrobili Rzym. Każdy coś fajnego musiał wymyślić i każdy musiał zrobić coś takiego, żeby jego hotel był jeszcze lepszy. A tak w ogóle fajną ciekawostką jest to, że na 20 największych hoteli na świecie 17 w Las Vegas. A jeden, największy z największych, ma 7000 pokoi. To sobie wyobraźcie, co to jest za hotel, co ma 7000 pokoi. A ile turystów przylatuje rocznie? 40 milionów. Rocznie, tak? Rocznie, no. 40 milionów turystów do jednego miasta. To jest I szok. wszystkich pokoi jest 150 000 pokoi hotelowych w całym Vegas. I zazwyczaj 85% jest... Musicie wiedzieć o tym, że tu naprawdę jak się przyjeżdża, to hotel można tanio znaleźć. Bo wiadomo, tu duże podatki doliczają, bo to jest wiadomo, że tak, ale to i tak dalej wychodzi bardzo tanio. Warto odwiedzić Las Vegas. No i oczywiście ogromne kasyno. To idzie tyle pieniądzów, że sobie nawet nie wyobrażacie. Tyle pieniędzy tu ludzie przegrywają, że masz... Szok. Ja naprawdę, jak byłem ostatnim razem i po chwilę stałem przy takim przy stole, gdzie parę osób grało w ruletę i gościu miał po $500 żetony i po prostu kubkami rzucał, kubkami. Przegrywał wszystko. Wolna ręka po prostu. Nie no, ale na tych maszynach my przegraliśmy ile? $20. Najpierw Piotrek wygrał 6. Wczoraj poszliśmy, było tak, a dobra, zagramy sobie dla zabawy. Wrzuciłem 20, wygraliśmy 25, znaczy nie, że wygraliśmy 25, tylko 5 więcej, wypłacamy. Ale a później przegraliśmy. No tak, no wiadomo. Tak to jest. Dobra, jedziemy do następnego hotelu i kasyna. Kolejny hotel, który wygląda jak zamek. Ostatnio, gdzie mieszkałem. Ale i tak najlepszy dla mnie to jest chyba Nowy Jork. Nowy Jork to robi naprawdę takie wrażenie. Myślcie, ile tam musi być pokoju właśnie. Nie zdziwiłem się w sumie, jakby to był ten największy hotel. Wcale bym się nie zdziwił. Pomyślcie, jaki ktoś miał pomysł, żeby sobie tu wieżę Eiffla postawić. I tam jest restauracja jeszcze w niej. Tutaj zaraz po tym Bellagio przyjdziemy na pokaz fontan. Wam pokazać, bo świetnie wygląda. I do Caesar Palace, do kasyna. No właśnie się zaczął pokaz, ale ja tam przyjdę później, to wam pokażę. Co pół godziny są pokazy. Wróciliśmy już zaraz do hotelu. Szybko się ogarnąć, wychodzimy, zaraz znowu wam dalej pokazywać co i jak. Las Vegas jest fajne to, że tu więcej się dzieje w nocy niż w dzień. Widok z pokoju to mamy po prostu taką klasę na Caesar Palace. I to naprawdę za takie pieniądze, jak zapłaciliśmy za ten hotel, to jest szok, że w takim miejscu mamy taki pokój. Idę teraz do Caesar Palace. Wam pokażę, jak wygląda w środku. Jest chyba też najbardziej znany hotel tutaj. I później idziemy do tej dyskoteki, tutaj jest Omnia. Nie wiem, czy to jest najlepsza w Vegas, czy druga najlepsza. Ale mamy zaproszenie i idziemy na imprezkę. No a my zatrzymaliśmy się tutaj, Flamingo. Świetny jest ten hotel, naprawdę mega polecam.
poznajecie to miejsce. Jak ktoś oglądał, a na pewno oglądał każdy Cat Vegas, to właśnie tutaj była scena nagrywana, gdzie czekali na samochód i podwieźli im radiowóz policyjny. Właśnie to się rozgrzewało wszystko w tym hotelu Caesars Palace właśnie. Ten hotel w środku to robi takie wrażenie. Jest tak mocno doinwestowany. I oczywiście wszędzie maszyny. Naprawdę robi mega wrażenie. Mega. No ale wyobraźcie sobie to. Jak tutaj w ciągu roku przyjeżdża 40 milionów turystów, każdy zostawi pieniądze, także nie ma się co dziwić, że tu jest wszystko tak mega doinwestowane. Hell's Kitchen. Idę teraz pod hotel Bellagio, pokazać wam właśnie ten pokaz fontan, bo to wygląda tak niesamowicie. Zaraz się zaczyna pokaz. O, się zaczyna. In my heart, but this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand, you and me. Doesn't matter, it is Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he won't. Dziwne, tylko 3 minuty były, a wcześniej jak jechaliśmy to było 6, a nawet 7. Nie wiem od czego to zależy. Ale i tak fajnie było to zobaczyć. Bo wygląda to naprawdę pięknie. Teraz wracam do hotelu, trzeba się ogarnąć i za 2 godziny na imprezkę. I idziemy do klubu. Zapowiada się dobra nocka. Mamy VIP-owskie wejścia. I wbijamy. Siema. W kolejnym dniu. Pozdrawiamy z Las Vegas. Ale jest piękna pogoda. My właśnie się zbieramy i jedziemy zaraz na Grand Canyon.
W poprzednim odcinku powiedziałem, że nie widać bezdomnych. I ktoś mi powiedział, że to jest nieprawda. O, ci to mają dobrze. Że tutaj jest bardzo dużo, żyją w kanałach pod Las Vegas. No i to wiem o tym, to mi też ktoś powiedział, ale to chodziło o to, że ich nie widać tak bardzo na zewnątrz. Wiadomo, że są pojedyncze sztuki, ale tak to ogólnie no nie ma tak jak na przykład widziałem kiedyś w Los Angeles, no tam to było w ogóle masakra. O, właśnie sprawdzamy, bo nad nami jest zipline, możecie to zobaczyć. Tu się jedzie na tych linach. $40 taki zjazd kosztuje. Jedzie aż to tylko Stąd, no. to nie jest jakiś szalony No nie. tak. Ale wczoraj była udana noc. Super. Ta impreza miała no po prostu tak super miejsce. DJ to tak grał, że aż zaczęliśmy porównywać go troszkę do DJ-a z Phuket naszego ulubionego, ale on dobrze grał, ale DJ na Phuket to jeszcze robi całą, wiecie, prawę. Ale ten naprawdę, no co piosenka, to był hit jakiś, to taki naprawdę hit, że się nie dało ustać w miejscu, trzeba było sobie cały czas tańczyć, po prostu było świetnie. Ale też ludzie się tak fajnie bawili, naprawdę, no bardzo, bardzo udana imprezka. Fakt, że dosyć wcześnie się kończyła. O, czekajcie. No ogólnie imprezka do 4 trwała, nie wiemy, czy tak jest też w tygodniu, w weekendy, czy to w tygodniu, ale już tak o godzinie 3 zaczęło się mocno przyrzedzać i już tak DJ troszeczkę też tak, wiecie, swolny. Ale normalnie jak był full, to tak minęło, nie wiem, z 3 minuty z 1/3 ludzi znikła. Nie wiem skąd się to wzięło, w sumie około 3. ale było świetnie. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Chciałem fajnie, bo narzeczony Ali koleżanki załatwił nam VIP-owskie wejścia. Mąż. Także byliśmy tam na VIP-ach, no super było. Było dużo miejsca, nie trzeba było się przepychać. No ale w ogóle jak się dowiecie, ile zapłaciliśmy za 2 drinki, to była już przesada totalna. Stwierdziliśmy, że całe szczęście, że mieliśmy wejście za darmo i były mocne i duże. Ale słuchajcie, przychodzi do płacenia, kupiliśmy sobie po jednym drinku. Wcześniej sobie wypiliśmy tam, nie wiem, po 2 małe piwka, więc no nie byliśmy, wiecie, pijani ani nic. No i przychodzi do płacenia i Piotrek powiedział mi tą cenę, jeszcze bez strzału niepewności. Ja mówię, nie no co ty, na pewno źle usłyszałeś, to jest niemożliwe. A jednak nie usłyszałem źle. Słuchajcie, 2 drinki to 90 ile? 2 zł? $91. $91 za 2 drinki na imprezie. Słuchajcie, to... Nigdy w życiu za drinka tyle nie zapłaciłem. Jak się jechało na Ibizę, na Ibizie się płaciło dość dużo za drinki na imprezach. Tak tyle co w Las Vegas to po prostu no nigdzie. Ale wyobraźcie sobie 200 zł za drinka i to nie jakiegoś Ponad. fancy fajnego. To była whisky z kolą. Whisky z kolą w plastikowym kubku.